Witajcie, zapraszam Was na pierwszy z 5 ostatnich wenezuelskich odcinków. W związku z faktem, że Wenezuela jest w moich filmach przedstawiana z reguły w dość mrocznych barwach, tym razem postaram się to choć trochę zmienić. Tuż obok pomalowanych w kolory wenezuelskiej flagi budynków nieciekawej dzielnicy El Valle znajduje się park, skrótowo nazywany Los Proceres. Los Proceres oznacza bohaterowie i właśnie wykonane z brązu postacie największych bohaterów Wenezueli zdobią pomnik na początku tego parku. Poza sylwetkami bohaterów wymienione są tu także największe bitwy, dzięki którym Wenezuela uzyskała wolność. Los Proceres to ulubione miejsce biegaczy, rolkarzy, rodzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy chcą spokojnie spędzić czas w ładnym i bezpiecznym miejscu. Położone tuż obok bazy wojskowej Fortetiuna Los Proceres idealnie się do tego nadaje. Los Proceres to nieprzypadkowe miejsce naszego dzisiejszego spotkania. Niedaleko stąd mieszkają bowiem Ewa i Santiago, których dzisiaj poznacie. Ewa jest z Polski, a Santiago z Wenezueli. Zresztą wszystkiego się zaraz dowiecie. Ewa, jak możesz, to opowiedz tak pokrótce Twoją historię, jak to się zaczęło, dlaczego jesteś w Wenezueli, historię Waszej znajomości. W Wenezueli jestem przez tego tutaj oto pana Santiago, który jest moim mężem. Uczyłam się w trzecim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku w sekcji dwujęzycznej z hiszpańskim i moje koleżanki rozmawiały dużo z ludźmi właśnie z tej strony świata. No ja się do nich przyłączyłam, zaczęłam rozmawiać, no i jedną z tych osób był Santiago, który bardzo mi w tych pracach domowych pomagał. I tak rozmawiając narodziło się po prostu uczucie między nami i postanowiliśmy się spotkać. W 2010 roku Santiago przyjechał do Polski, poznał całą moją rodzinę, koleżanki, no i potem ja przyjechałam do Wenezueli. Santiago w tamtym momencie jeszcze studiował, także chciał skończyć studia, ja stwierdziłam, że mogę studiować tutaj, mogę coś zacząć tutaj, no i tak wyszło. Ale teraz jednym ciągiem powiedzmy, że jesteś tutaj 4 lata, prawda? Tak, od ponad 4 lat jestem w Wenezueli bez przerwy. Jak Ty zostałaś tutaj, to zostałaś tak jakby na nielegalu? Tak. Nie wiem, czy to nagrywać, no bo to może być ciekawe dla ludzi w sobie, że jak wyjeżdżałaś, z tego co mi mówiłaś, to we wrześniu chyba, tak? Z ubiegłego roku chcieliście lecieć do Polski, mieliście już bilety. Tak, w sierpniu. Chcieliśmy lecieć w sierpniu, ale okazało się, że nie możemy lecieć. Ja nie zostałam wypuszczona z kraju, Santiago mógł polecieć, a ja nie. Wynikało to z tego, że właściwie w kraju tutaj jestem nielegalnie po części. Bo Ty byłaś dłużej niż te 90 dni przewiduje prawo. Tak, byłam 90 dni dłużej niż przewiduje prawo i długi okres czasu tutaj zostałam. Jeszcze dodatkowo skradziono mi paszport w międzyczasie i w związku z tym, że nie miałam żadnych stempelków w paszporcie, było to problematyczne dla nich. Okej. I w związku z tym w zeszłym roku nie poleciałaś do Polski, ale planujesz chyba jakoś niedługo. Tak, planuję wyjazd, powrót do Polski jakoś za 2 miesiące mniej więcej. Czerwiec, lipiec. Idziemy się teraz przejść. Jak możesz, Ewa, to opowiedz o swojej pasji, o swojej pracy właściwie. Czym się zajmujesz w Wenezueli? W Wenezueli zajmowałam się chyba wszystkim. Od kuchni po teatr i muzykę. Uczyłam się śpiewu w szkole. Też jeszcze zajęłam się trochę modelingiem i w produkcji audiowizualnej brałam udział. I śpiewasz oczywiście po hiszpańsku? Po hiszpańsku, po polsku, po angielsku, po portugalsku też musiałam śpiewać któregoś razu. Ludzie wyluzowani nas wołają. Oite gringo. Ty utrzymujesz się z wynagrodzenia, które jest mniej więcej dostosowane do warunków wenezuelskich, prawda? W sumie tak i nie, bo te nagrania, w których biorę udział, nie są takie regularne, więc to powiedzmy w grudniu, w styczniu jak był sezon, to nagrywałam praktycznie co tydzień. W tym momencie od 2-3 miesięcy nie mam nie zrobiłam nic w związku z tym i z tego się nie da utrzymać w tym momencie. No tak, ale nawet z tego co mi mówiłaś, nie będę tu podawał nazwy firmy, ale jedna ogromna korporacja międzynarodowa chciała Cię zatrudnić do reklamy tutaj w Caracas i zaproponowali Ci jakie wynagrodzenie? Tak, zaproponowali mi $15 za dosłownie cały dzień nagrań.
Nawet w tej branży audiowizualnej, która teoretycznie powinna być dobrze płatna, nie da się utrzymać z tego tak na bieżąco. Czy to jest też jeden z powodów, dla którego chcesz wyjechać z Wenezueli? Tak, to jest jeden, bo chciałabym dalej to robić i móc utrzymać się z muzyki, a nie mogę. W zespole, w którym śpiewałam, dostawałam za 2 godziny śpiewania 5000 boliwarów. Wow, dolar, $2 mniej więcej, Tak, no to mniej więcej. fatalne wynagrodzenie. Także to były próby, przygotowania, uczenie się repertuaru i no niestety z tego się nie dało wyżyć ani nic. Co prawda dali nam coś zjeść zawsze. Zawsze restauracja czy miejsce, w którym śpiewaliśmy, daje nam coś do zjedzenia, ale najczęściej są to takie coś, ostatki, No żeby tak. po prostu zespół coś zjadł. Także tutaj niestety nie da się przynajmniej w taki sposób dobrze zarobić. Zaraz będziemy nagrywać dalej, tylko że mi ręka trochę siada. Odpocznij i podłączymy się z powrotem. Do zobaczenia za minutę. Dobra, to teraz lewa ręka będzie działać. Krótko mówiąc, jesteś, można powiedzieć, że od 4 lat praktycznie bez przerwy tutaj, prawda? Tak. W Wenezueli. Ja nawet zauważyłem, że jak mówisz po polsku, to czasami z takim wenezuelskim, bardziej śpiewnym akcentem. Powiedz mi, co ci się najbardziej podoba w Wenezueli, co najbardziej lubisz? Klimat to na pewno, jedzenie, ludzie są bardzo ciepli i co było dla mnie taką mocną stroną tego, że jestem blondynką z niebieskimi oczami i tutaj mogłam to w jakiś sposób wykorzystać, No tak. będąc po prostu inną. Jesteś tu po prostu egzotyczna, tak jak Tak. Wenezuelka może być w Polsce, prawda? Dokładnie, także mogłam to wykorzystać. Zyskałam tutaj bardzo dużych takich naprawdę dobrych znajomości, które niestety już też wyjechały. Bo mnóstwo ludzi wyjechało z mnóstwo kraju. ludzi wyjeżdżają i takie najlepsze moje przyjaciółki stąd też już wyjechały, także to jest takie smutne i jest dużo ludzi młodych, którzy chcą pracować, którzy chcą cały czas coś robić, tylko że jest ciężko. No ja osobiście myślę, że dla mnie największym właśnie atutem Wenezueli są ludzie, Wenezuelczycy są bardzo serdeczni, chociaż to też już nie było, bo czasami jest to trochę powierzchowne, prawda? Tak, właśnie to, co mi się tutaj nie do końca spodobało, to że ludzie są, ja myślę, że ta kwestia takiej otwartości jest bardziej kulturalna, kwestią taką kulturowa. Przepraszam, po prostacku cię poprawiłem, sorry, wyrwało mi się. Czasami mi się zapomina już. No właśnie, bo to właśnie jak tylko się- dlatego cię poprawiłem, że wiesz, że od 4 lat nie byłaś w Polsce, mało mówisz po polsku, więc zdarza się po prostu zapomnieć słów. I właśnie myślę, że to jest taka kwestia kulturowa, że po prostu z natury to jest automatyczne, że ludzie są po prostu serdeczni, a często się zdarza, że za tą serdecznością wcale nie ma takiej szczerości. Czyli, że różnych sprawach. więzi są bardziej powierzchowne, są bardzo serdeczni, z każdym możesz pogadać Tak, praktycznie na tak. ulicy, ale że Każdemu się może Głę- wygadać. a głębsze więzi, przyjaźń raczej ciężko, prawda? Ciężej. Trzeba szukać po prostu. Trzeba szukać takich jakichś akceptacji. Ja też po części nie czułam się do końca akceptowana w kręgu, w którym się ruszałam, powiedzmy, w szkole mojej śpiewu. Zawsze czułam się, że no tato Polka, ona wszystko ma, ona sobie może wszystko rozwiązać, także Aha. jej nie będzie do naszej grupy nie. No tak, ale nie wzięli pod uwagę, że ty chciałabyś się tu sama utrzymywać, więc de facto masz czasami takie szanse jak oni, prawda? Tak, dokładnie. I nawet po części nawet mniejsze, bo język jednak jest barierą. No tak. I też kontakty. Ja nie znam tutaj rynku muzycznego, nie wiem jak on wygląda, nie mam kontaktów. Nie wiem kto jest dobrym gitarzystą, nie wiem kto jest dobrym piosenkarzem, nie mam pojęcia o niczym. Muszę się wszystkiego nauczyć sam od początku. Także oni nie wiem dlaczego, z jakiego powodu. Dużo moich znajomych, kolegów myśleli, że mi jest po prostu łatwiej tylko dlatego, że jestem Polką, tylko dlatego, że jestem obcokrajowcem mieszkającym w Wenezueli. Już trochę odpowiedziałaś na drugie pytanie, które chciałem ci zadać, czyli co ci się nie podoba w Wenezueli. Czyli niektóre cechy ludzi wiadomo, Tak, no niektóre oprócz tego cechy chyba tego- nie muszę chyba mówić, że sytuacja związana, no wiadomo, z brakiem wody, brakiem prądu, co się niestety przydarza. No, brak prądu, brak Sytuacja wody jest. organizacji w kraju, prawda? Sytuacja organizacji kraju, w ogóle transportu miejskiego. Boże, ile to się godzin traci na to, żeby dojechać na zajęcia albo na próbę. To są dosłownie 2-3 godziny, albo takie tłamszenie się w metrze, gdzie wszyscy są nieumyci i śmierdzący. Bo brakuje wody, nie dlatego, że są flejami, no ale często wielu ludzi nie ma wody nie długo. ma już jak umyć, tak. Ale też nie ma klimatyzacji w metrze. Nie działa klimatyzacja, a jest zawsze gorąco. Też co mi się nie podoba, to, że jest ciepło cały rok. I ja nie mogę normalnie chodzić w krótkich spodenkach. Dajcie piłkę, kopnę. Właśnie, tak. Tutaj po ulicy atrakcyjna kobieta nie za bardzo może chodzić w krótkich spodenkach czy w jakimś czymś lekkim, sukience, a jest cały czas gorąco. Ze względu na to, że jak tak będziesz chodzić po ulicy, to po prostu wszyscy się na ciebie rzucają. Oni się nie hamują, jeżeli chodzi o komplementy, prawda? Po prostu w Santiago to trochę denerwuje. O sea, no me molesta el hecho de que a alguien le guste Eva, porque es una mujer muy atractiva. Es normal. Pero la Pero gente, hay límite. los hombres son directos, ¿sí? Sí.
es un problema. Pero bueno, aquí estamos de frente. Jeszcze dodam od siebie, że z tymi krótkimi spodenkami to ja też się trochę nieswojo czuję w krótkich spodenkach, dlatego że tu po prostu w krótkich spodenkach na przykład faceci rzadko chodzą, prawda? Raczej w niedzielę, na plaży, ale żeby w mieście chodzić w Caracas facet, no to nie, to rzadko się spotyka. Nie można wejść do szkół, instytucji publicznych zazwyczaj w krótkich spodenkach. Jest gorąco, czasami jest pod nawet 27-28 stopni, ale wszyscy chodzą w długich spodniach. Ja dzisiaj wyszłam w krótkich i czuję się cudownie. Trochę dziwnie, ale fajnie. Ja w długich z kolei wyszedłem, ale już przywykłem do tego, że chodzę tu w długich spodniach, już się nawet przestałem No pocić. tak, człowiek się przyzwyczaja. Tak jest. No dobra, czyli krótko mówiąc, jesteśmy w Caracas, pewnie za parę miesięcy się zobaczymy w Polsce. Myślisz, że wrócisz do Wenezueli? Tak, oczywiście chcę wrócić, żeby w końcu móc zobaczyć wszystko, czego nie mogłam zobaczyć w tym czasie, bo ze względu na sytuację ekonomiczną też nie mogłam za bardzo pozwiedzać. Tym bardziej, że zwiedzanie po Wenezueli jest drogie. Jest drogie, także nie mogłam tego zrobić i chciałabym bardzo wrócić, żeby zobaczyć wszystkie plaże najpiękniejsze. Canaima, Los Roques też. Tienes para escoger. I to jest cudowna muzyka. Tutejsza muzyka wenezuelska jest cudowna, jest po prostu wspaniała i bardzo się cieszę, że mogłam poznać tą część latynoską muzyki, ogólnie uczyć się jej, studiować. Myślę, że bardzo mnie wzbogaciła jako artystę ta część świata. No ja właśnie trochę ubolewam nad tym, że nie udało mi się nagrać ciebie śpiewającej, ale może kiedyś się to uda w przyszłości. No dobra, no to słuchajcie, to na tyle na teraz, bo ręka mi już odpada. Do zobaczenia. Ciao. Z Ewą i Santiago żegnamy się tylko na moment. Dodatkowo w jednym z kolejnych odcinków Santiago pokaże nam miejscowość, z której pochodzi i szkołę podstawową, w której się uczył. Na dłużej żegnamy się prawdopodobnie z Los Proceres, w okolicy którego znajduje się też mały park wojskowych maszyn, gdzie wojsko zadało nam parę pytań, sprawdzając, czy nie mają do czynienia ze szpiegami, oraz historyczne murale obrazujące konkwistę, kolonizację i niepodległość. Jesteśmy teraz w klatce schodowej kompleksu mieszkalnego, gdzie mieszkam. Tu jest budka stróża, akurat go nie ma, tu są jakieś zabezpieczenia i tu są standardowo kraty. Tak to wygląda w Wenezueli, proszę Państwa. To znaczy, mówiąc kraty, mam na myśli oczywiście dosyć szczelnie zakratowane bramy i wejścia. Jest kolejny dzień i tym razem jedziemy z Ewą i Santiago do jednego z najzwyklejszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. To miejsce to targ miejski w dzielnicy Chacao. Zaraz obok tego targu znajduje się Don Regalon, czyli kiedyś to było takie miejsce z rzeczami za $1, za złotówkę można powiedzieć, ale zbankrutował, na to wygląda przynajmniej. Dowiedziałem się, że właściciele sklepu Don Regalon, czyli wszystko za $, zostali oskarżeni o spekulacyjny handel żywnością, w związku z czym nie mogli kontynuować działalności. Czy handlowali żywnością? Tego nie wiemy. Wiemy, że sklep zbankrutował i nie działa. Mamy stoisko z warzywami różnymi. Czy aguacate to jest warzywo? Aguacate to jest owoc. Aguacate, czyli awokado, duże dosyć, fajne. A ja postaram się pokazać jakieś pozostałe warzywa i owoce, które tu są. Pozwólcie, że przy tej okazji przypomnę Wam o wenezuelskich metodach płatności działających na co dzień. W związku z faktem, że praktycznie nie ma gotówki, płacimy kartą lub, co ma prawie zawsze miejsce w taksówkach, przelewem na konto. Wówczas sprzedawca podaje nam sumę i numer konta. Po prawej stronie macie numery kont bankowych, bo wiele osób płaci przelewami, gdy nie działa karta na przykład, a gotówki nie ma za bardzo. Kupiliśmy prawie 3 kilo piersi kurczaka i 4 musy. 4 łódka, tak? 4 łódka, tak. I kosztowało to 48 000 boliwarów. Jesteśmy teraz w dziale rybnym. Ryby i mariscos, czyli owoce morza. Boimy się kupować rybę, ponieważ jest tak droga w tym momencie, że boimy się, że nie mają zbytu, nie schodzi im ta ryba i jak nam sprzedadzą, to będzie po prostu nieświeża. Teraz jesteśmy w dziale bananowo-miodowym. Sí. Mira, aceptamos dólares, euros, libras esterlinas, yen, bronce, cobre, pasaje para Miami, Isla del Caribe, diamantuzado, los viejos. Oye, hermano, pero no me insultes. Estoy hablando con amor y tú me vienes con grosería. Ale my płacimy kartą. No. Pero nosotros pagamos en este momento con tarjeta. Pero hay otras opciones.
No me caes bien hoy. Ten rynek w Czakao jest nieco droższy od niektórych tur popularnych, które są brzydsze i mają chodzące koty. No tak, bo jesteśmy w dzielnicy Czakao, Jesteśmy w prawda? dzielnicy Czakao, w której rynek jest nieco droższy, ale jest przynajmniej poukładany, czysty i... Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. ¿Cuánto está el kilo, Tomás? 2.000. ¿Dos aguacates? Sí, sea el ruso. No tengo para hoy. Ah, ves, para hoy. Sí, para hoy. mañana? Para mañana 100. ¿Quieres de ese largo? Puede ser de largo y del otro. Divido. Są awokado na dzisiaj? Na jutro. Z awokado jest tak, że się kupuje z reguły na jakiś dzień, a na dzisiaj musiały być już takie dojrzałe. ¿No tiene? Entonces, ¿qué? Te falta para este. Płacimy w punkcie obok, dlatego że tam nie ma punktu płatności, a trzeba zapłacić kartą. ¿Cuántos son huevos de todos? A tutaj jest punkt z jajkami. Kupujemy jajka i też płacimy kartą. 30 jajek kosztuje 15 tysięcy, czyli jedno jajko kosztuje w złotówkach tyle. Można też kupić jajka przepiórcze, a nawet samo białko z jajek w postaci płynu, który jest w butelkach sprzedawany. Czyli biznes jajeczny pełną gębą. Por eso, mi amor, que si lo vienes mañana. W Czakao na górze mamy takie małe sklepiki, w których jest o wiele ekonomiczniej niż w supermarkecie. Ocet za 8 tysięcy, w supermarkecie kosztuje 18. Supermarkety bywają naprawdę drogie tutaj w Wenezueli. Tak, dokładnie, za ocet. Ocet raczej importowany oczywiście. I tutaj też trzeba zapłacić w punkcie i jak zapłacimy, to będzie można wziąć zakupy, które są tutaj. Tutaj mamy masło orzechowe, które kosztuje ile? 70 tysięcy boliwarów. Czyli 4 wynagrodzenia minimalne miesięczne. Gdy to oglądacie, Ewa i Santiago są już w Polsce i nie planują wrócić do Wenezueli w najbliższym czasie. Doskonale ich rozumiem, spędziłem tam w tym roku zaledwie 2,5 miesiąca i był to bardzo wyczerpujący okres. Jest kolejny dzień, w którym planujemy odwiedzić centrum handlowe, czyli kolejne zwyczajne miejsce. Jeśli cokolwiek może być zwyczajne w Wenezueli, w kraju, w którym ludzie przywykli do nienormalnego życia. Jesteśmy teraz w centrum handlowym City Market. Tak to wygląda w środku tego centrum handlowego. A ja zabiorę Was na koncert jazzowy, który tutaj niespodziewanie się odbywa. Trochę was oszukałem, że ten koncert w centrum handlowym był niespodziewany.
Carlos jest znajomym Ewy i dlatego pozwoliłem sobie zadać mu parę pytań. Venezuela cambió la vida de un músico. Te puedo decir que sí ha cambiado. Es difícil poder hacer música con tanto problema alrededor. Yo pienso que hay que seguir apostando a las cosas buenas, hay que seguir haciendo cosas. Sí ha afectado, a mí me ha afectado mucho, a mi colega también, pero pienso que es peor quedarse encerrado esperando que la cosa pase y no tratar de seguir avanzando por un país que necesitamos que mejore. Yo creo que también la gente siempre necesita música. Si hay crisis o si todo está bien. Yo creo que dijiste la palabra mágica. La música como que alivia un poco las penas, sensibiliza a las personas. Yo quería preguntar si música es tu única profesión o tú tienes que tener trabajo para sobrevivir aquí en Venezuela. Bueno, fíjate, yo tuve muchos años en una orquesta clásica y prácticamente en los tiempos buenos de Venezuela yo con eso podía vivir, compré apartamento, compré carro, pero todo cambió en Venezuela, lamentablemente la crisis nos ha mermado mucha la parte económica, es difícil. Ahora sí, oye, tengo que hacer algunas cositas, pero claro, yo también grabo, hago arreglos a cantantes. Entonces, como te digo, con la música puedo vivir. Vivo todavía, gracias a Dios. Entiendo. Sí, Entonces sí. no piensas sobre saliendo del país para otro país. Bueno, mira, sí me gustaría ir, pero regresar. Yo quiero mi país, yo creo en él. Y si nos vamos todos, yo creo que no se puede hacer nada. Se tiene que quedar algunos también, apostando la cosa buena, Sí. la libertad. Ok, muchas gracias para la entrevista. Gracias, Matías, un placer. Gracias, un placer. To tyle na dzisiaj. Miałem nagrać jakiś komentarz do scen przedstawiających Caracas nocą, ale ostatecznie uznałem, że zostawię te obrazki bez komentarza.